odkurzacz przestał działać albo zaczął powodować zwarcie i ktoś go po prostu zamiast oddać do naprawy odstawił gdzieś tam. O, naprawdę ładne szczotki. Silnik typu SK5B z fabryki Wodomierze we Wrocławiu z 1966 roku. Wydaje mi się, że ono by tutaj bardzo dobrze pasowało. Włożymy ten silnik z powrotem do obudowy odkurzacza. No i mamy silnik solidnie przykręcony w odkurzaczu. O, nawet to chyba już weszło. Tutaj uwaga, żeby nie przyciąć przewodów. Natomiast no, jest to troszeczkę bardziej uciążliwe w zwłaszcza zmontowaniu. No i włączmy odkurzacz. Myślę, że mamy naprawdę bardzo ładnie działający odkurzacz Elektor z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego z 1966 roku. Na tle tych pozostałych robił takie, powiedziałbym, dosyć nowoczesne wrażenie. Elektory już wtedy pod koniec lat 60. no jednak wychodziły z użycia, wychodziły z mody, już nie były tym nowoczesnym odkurzaczem. I zajrzymy tutaj do worka. O kurczę! Jak odkurzałem tym odkurzaczem, to pomyślałem sobie, że trzeba to robić stylowo, tak jak prezentuje tutaj pani na okładce instrukcji obsługi. No i próbowałem. Cześć! Chciałbym Was dzisiaj bardzo zaprosić na drugi odcinek poświęcony temu bardzo ładnemu polskiemu odkurzaczowi Elektor z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego z roku 1966. W poprzednim odcinku obejrzeliśmy sobie troszeczkę dokładniej ten odkurzacz z zewnątrz, poczytaliśmy instrukcję obsługi, spróbowaliśmy ustalić kilka faktów z historii tego odkurzacza, no i przede wszystkim rozmontowaliśmy ten odkurzacz, wyjęliśmy z niego silnik, przypominam, silnik typu SK5B z fabryki Wodomierze we Wrocławiu. Okazało się na zakończenie poprzedniego odcinka, że ten silnik no niestety ma pewną drobną i łatwą do usunięcia usterkę, mianowicie ma zniszczony, uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy. No i pomyślałem sobie, że w dzisiejszym odcinku cofniemy się do momentu, w którym ten silnik był wyjęty tutaj u mnie na stole warsztatowym i zajmiemy się przede wszystkim usunięciem tego uszkodzonego kondensatora. Rzecz bardzo prosta, później przetestujemy ten silnik. Później zmontujemy cały ten odkurzacz do tego stanu, w jakim mam go teraz na stole. Przetestujemy oczywiście odkurzacz. No i spotkamy się pod koniec tego obecnego odcinka, bo jeszcze chciałbym, i tego jeszcze nie zrobiłem, chciałbym ten odkurzacz troszeczkę porównać z innymi modelami, które wtedy pod koniec lat 60. były dostępne w sklepach, z odkurzaczem Alfa 2, z odkurzaczem Alfa K2. I na koniec chciałbym jeszcze zrobić test praktyczny tego odkurzacza. Także mamy jeszcze trochę do zrobienia. Zapraszam Was na ten drugi odcinek i przypominam, że to jest odkurzacz wypożyczony od mojego kolegi kolekcjonera Jacka, któremu bardzo za udostępnienie tego Elektora do filmu na kanale dziękuję. No a my bierzemy się teraz dalej za naprawę silnika, który w tym odkurzaczu się znajduje. No dobra, słuchajcie, nie ma na co czekać, bo tego tak czy inaczej nie możemy w ten sposób zostawić. Odcinamy tutaj te przewody wchodzące do kondensatora. Odcinamy, może ten kondensatorek na chwilkę wyjmę, zresztą przy okazji go sobie też zobaczymy. Tak, to jest logo zakładów Belma w Bydgoszczy i typ kondensatora KP500. Chwileczkę, coś Wam pokażę. O, tutaj mam pudełeczko z dokładnie tego typu kondensatorami uszkodzonymi, rozerwanymi, eksplodowanymi, które najczęściej właśnie z różnych starych urządzeń wycinam. Parę razy się zdarzyło, że takie znalazłem sprawne i one w kolekcji zostały. Teoretycznie, gdyby takie urządzenie miało być używane na co dzień, no to można by je zastąpić współczesnymi odpowiednikami o podobnej pojemności. Bez problemu można takie dostać. Już nie Belmy, ale innych współczesnych producentów. Natomiast no, ja w takich urządzeniach kolekcjonerskich po prostu je wycinam. Czasem zostawiam, nie wiem, do ozdoby, albo żeby było widać, jaki oryginalnie kondensator był
zamontowany. To akurat jest Silesia KPPZ 015, też już tutaj uszkodzony. Także tych kondensatorów bardzo, bardzo dużo już uszkodzonych w różnych urządzeniach się trafiło i jak widać ten także. O, tutaj po prostu wylał, ale też nie będę go wyrzucał, może nawet go po prostu tutaj w tym odkurzaczu, nie wiem, zostawimy jako taki przykład starego, oryginalnego kondensatora, który kiedyś tutaj się znajdował. Zdejmę może na chwilkę tę osłonkę, tym bardziej, że zaraz tutaj sobie zajrzymy jeszcze do łożyska, zobaczymy szczotki, zobaczymy jak ten silnik działa. Ja go, przepraszam, ja go raczej nie będę teraz demontował, nie będę tutaj wymieniał tych łożysk. Wydaje mi się, że ten odkurzacz tak czy inaczej bardzo długo nie pracował, ale przypuszczam, że faktycznie to mogło być powodem, że w którymś momencie wylał tutaj ten kondensator, odkurzacz przestał działać albo zaczął powodować zwarcie i ktoś go po prostu zamiast oddać do naprawy odstawił gdzieś tam do magazynu, do schowka, do szafki i ten odkurzacz już potem tak długo stał, a może stał bardzo długo i potem po dłuższej przerwie ktoś go na chwilkę uruchomił i wtedy to się stało, nie wiem, trudno powiedzieć, czy to długo już tutaj ten osad jest na tej pokrywie odkurzacza. Ja bym tutaj zajrzał od razu też do szczotek. Nie mogę wyjąć. Może z tą drugą pójdzie łatwiej. O, naprawdę ładne szczotki. Jak tam czytaliśmy w instrukcji, chyba 8,5 na 6 na 21 mm, przepraszam. O, przyniosłem sobie jeszcze raz instrukcję. Szczotki węglowe o wymiarach 6,5, tutaj w węższym miejscu 6,5 mm na 8 mm na 21 mm długości. No, te są naprawdę jeszcze bardzo, bardzo mało zużyte. No dobra, nakręciłem to. No i mam tutaj już przewody przygotowane do połączenia. Prawdę mówiąc, to można by to po prostu zlutować, założyć tutaj termokurczki i w ten sposób połączyć, ale tak sobie zawsze myślę, że jakbyśmy następnym razem, no nie wiem, wyjmowali ten silnik gdzieś do przeglądu, no to trzeba by to znowu rozlutowywać, więc może ja to połączę po prostu taką kostką przyłączeniową. Nie było to tak robione oryginalnie, ale będzie można w każdej chwili ten silnik dosyć łatwo wtedy stąd wyjąć. Tylko zanim to zrobię, przepraszam, to jeszcze wyczyszczę tutaj od środka przynajmniej trochę tę pokrywę z tego osadu, który wydostał się z kondensatora. No okej, w większości tutaj wyczyściłem, tu w kilku miejscach trzeba by dosyć mocno drapać, bo to tak mocno dosyć się przykleiło. Okej, no niech zostanie jako taki ślad wydarzenia, które tutaj w tym odkurzaczu w środku miało miejsce. Ja sobie sprawdzę tylko jeszcze tutaj przejście prądu po tych przewodach. Momencik, o, teoretycznie jest, a na obudowę silnika tutaj gdzieś przejścia nie mamy. No to możemy zrobić jeszcze szybciutką próbę tego silnika na dużo obniżonym napięciu. No dobrze, mam ten silnik postawiony tutaj na stole warsztatowym. Możemy go tylko na dużo zmniejszonym napięciu uruchomić. Podłączę przewód zasilający do regulatora napięcia. Tutaj mam bardzo zmniejszone napięcie. No, on się delikatnie zaczął już obracać. Patrzę przede wszystkim na ewentualne iskrzenie na szczotkach. W tej chwili jakiegoś dużego iskrzenia nie widzę.
Patrzę też specjalnie, czy ten silnik reaguje w miarę płynnie na takie stopniowe zmiany napięcia. No nie powinienem już tutaj bardziej tego napięcia podnosić, ale mam wrażenie, że dobrze działa ten silnik. Myślę, że możemy go z powrotem w tym odkurzaczu zamontować. Wyłączam tutaj, odłączam przewód, odłączam nasz regulator napięcia. Ok, ten silnik już odłączyłem. Tutaj nawiasem mówiąc możemy na chwilkę zdjąć ten papier preszpanowy i obejrzeć sobie ładnie jego konstrukcję. Tutaj są dwie gumki, które już chyba się bardzo rozciągnęły. O, w ogóle jedna już pękła, druga chyba też. Może zaraz przyniosę jakieś nowe, albo w ogóle skleimy ten papierek preszpanowy kawałkiem taśmy. Także silnik typu SK5B z fabryki Wodomierze we Wrocławiu z 1966 roku. Możemy sobie tutaj też dosyć dokładnie obejrzeć. Ja nie będę już chyba tego komutatora czyścił. Może go ewentualnie minimalnie przetrę papierkiem ściernym. Zajrzyjmy jeszcze tutaj do tego łożyska. Może trochę je jeszcze nasmarujemy. Ja tę klamerkę na kondensator przeciwzakłóceniowy chyba tutaj zostawię, bo może kiedyś znajdziemy taki oryginalny z Belmy w ładnym stanie, to ewentualnie go tutaj założymy. No jest tutaj trochę takiego już starego smaru, to go wyczyszczę i zaraz nałożymy trochę nowego. Tutaj nawiasem mówiąc nie widzę oznaczeń na tym łożysku, ale wydaje mi się, że to jest taki sam rozmiar jak takie klasyczne łożyska 6000. Wydaje mi się, że ono by tutaj bardzo dobrze pasowało. No to zakładam sprężynkę, zakładam tutaj tę pokryweczkę. O, i przykręcam. O, i tak jak mówiłem, załóżmy tutaj ten papierek preszpanowy. Może zaraz go tutaj czymś skleję. O, i tu może po prostu takim kawałeczkiem taśmy. O, w ten sposób to zabezpieczę. Będzie tak samo trzymało jak te gumki, które tutaj były i które odpadły. O, tutaj założyłem już kostkę przyłączeniową, do której przyłączymy sobie tutaj zaraz te dwa przewody, tylko najpierw włożymy ten silnik z powrotem do obudowy odkurzacza. Stawiam tutaj podkładkę, stawiam korpus tego odkurzacza. Mam już odkurzacz ustawiony pionowo, tutaj w środku znajduje się taka, o teraz to chyba widać, taka guma, w którą wpasowany jest silnik. Ja jeszcze sobie tak tylko pomyślałem, że może szybko zabezpieczę odrdzewiaczem tę krawędź odkurzacza. No to jeszcze chwileczkę. Wyczyszczę to najpierw troszkę szmatką. O, i troszeczkę odrdzewiaczem tutaj tę krawędź, tylko bardzo uwaga, bo on może uszkadzać lakier, uszkadza tabliczki znamionowe, więc naprawdę tylko tutaj na krawędzi. Dobra, niech on sobie tutaj chwileczkę podziała. No już ja to wytarłem, ładnie zabezpieczyłem. Tutaj wkładam tę
osłonkę układu ssącego od odkurzacza, bo ona tak czy inaczej jest bardzo luźna. Tutaj wkładam silnik. Teraz zobaczymy. Klamra go będzie trzymała chwileczkę w ten sposób. O, czyli tutaj zrobię tak, żeby ta kostka przyłączeniowa była na górze, bo tutaj bliżej wyłącznika mamy te przewody. Będzie nam tak chyba najwygodniej. Dobra, mogę chyba teraz przykręcić już tę klamrę, która tutaj silnik dociska w korpusie odkurzacza. Tutaj są dwie śruby bez podkładek. Tutaj druga. No i mamy silnik solidnie przykręcony w odkurzaczu. I teraz nałożę tutaj tę pokrywę silnika. Jeszcze jej tam głębiej nie wciskam. I teraz te przewody wychodzące tutaj, jeden od przewodu zasilającego, jeden od wyłącznika, połączę tutaj z naszą kostką zasilającą. No, przepraszam, może to nie jest tutaj dobrze widoczne, bo zasłaniam, ale o. I w ten sposób mamy to połączone. No i teraz po zamontowaniu tutaj tych przewodów, po ich połączeniu musimy tymi długimi śrubami trafić tam w otwory w obudowie. Nawet mam wrażenie, że prawie mi się to udało. O, nawet to chyba już weszło. Tutaj uwaga, żeby nie przyciąć przewodów. Mam wrażenie, że mamy tę pokrywę nałożoną. Odwracam odkurzacz. Zaraz nakręcę te nakrętki, tylko jeszcze mam tutaj jedną tą długośrubę i pytanie, czy ja nią trafię tam w ten gwint na dole. Przepraszam, to jeszcze muszę podkładeczkę położyć. O, i teraz tutaj nie bardzo mogę trafić. No, ma to mocowanie, powiedzmy, pewne, mam wrażenie, niedogodności. I teraz chwilkę to potrwa, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało po zamontowaniu. No i mamy te 4 nakrętki nakręcone. Przyznaję, że jeżeli chodzi o estetykę tej konstrukcji, to jest to fajnie zrobione, no bo jednak na zewnątrz tutaj w ogóle żadnych elementów mocujących nie widać. Natomiast no jest to troszeczkę bardziej uciążliwe zwłaszcza zmontowaniu, ale podejrzewam, że jak ktoś już takich elektorów zmontował kilkanaście czy kilkadziesiąt, to też idzie to dużo szybciej. Ja jednak po prostu nie mam z tym dużej wprawy. Odkurzacz mamy już prawie zmontowany. Ja jeszcze tutaj przetrę szmatką troszeczkę tę część, w której znajduje się worek na kurz. Ale jest to bardzo czyściutkie w środku. Tutaj ta pokrywa też już została wytarta. Możemy włożyć do środka worek, który został wytrzepany. Momencik, on jest szerszy na dole, tak? Ok, nawet może postawię sobie odkurzacz znowu pionowo, będzie wygodniej. O, w ten sposób tutaj ta krawędź worka, która pełni rolę uszczelki, jest ładnie wpasowana. Zakładam tutaj tę pokrywę i też muszę ją ładnie wpasować. O, weszło. Troszkę jakoś to dosyć luźno siedzi. No, te zaczepy takie są, szczerze mówiąc, trochę średnio tutaj pasujące, ale chyba ok. No i mamy nasz odkurzacz ponownie zmontowany. Ja go jeszcze zaraz szmatką wytrę i zrobimy próbę jego działania teraz po ponownym zamontowaniu silnika z wyciętym kondensatorem przeciwzakłóceniowym, który ewidentnie tutaj kiedyś podczas działania tego odkurzacza musiał eksplodować. No i zróbmy teraz próbę działania naszego odkurzacza. Ja go podłączę tym razem już do sieci, ale na początek za pośrednictwem regulatora napięcia. Niech on sobie najpierw pochodzi troszeczkę na obniżonym napięciu.
No i włączmy odkurzacz. Teraz jesteśmy gdzieś mniej więcej na poziomie 220 V. Odkurzacz ładnie dmucha, nie czuć, żeby tutaj gdzieś śmierdziało jakąś spalenizną z tego silnika. On na tym stole warsztatowym troszeczkę głośniej chodzi, bo tutaj ten blat bardzo rezonuje i generalnie tutaj urządzenia są troszeczkę głośniejsze. Myślę, że mamy naprawdę bardzo ładnie działający odkurzacz Elektor z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego z 1966 roku. Tutaj mogę Wam jeszcze pokazać małą ciekawostkę zakulisową, mianowicie dopiero na etapie montażu filmu zorientowałem się, że nie wyłączyłem kamery, a jednocześnie nagrywałem również takiego króciutkiego shorta, czyli taki nie dłuższy niż 3 minuty filmik w formacie pionowym z zapowiedzią tego odcinka i na nim też jest pokazane działanie tego odkurzacza. No to zostawmy to też przy okazji tutaj na tym filmie. Można sobie obejrzeć też, jak taki short był nagrywany, a obok wyświetlę Wam właśnie scenę z takiego krótkiego filmiku. Pomyślałem sobie jeszcze, że po wypróbowaniu tego Elektora spróbujemy zrekonstruować, jak mogłoby wyglądać takie stoisko elektrotechniczne z odkurzaczami w spółdzielczym domu handlowym w roku 1966, kiedy ten odkurzacz został wyprodukowany. Akurat z roku 1966 mam ten odkurzacz Alfa 2, malowany na szaro, ale już w takim jednolitym kolorze, nie w takim efekcie farby młotkowanej. Tutaj mam odkurzacz Alfa K2, aczkolwiek ten pochodzi z roku 1964. W roku 66 oczywiście mógłby jeszcze być w sklepie, ale przypuszczam, że już modele z 66 roku, których niestety nie mam, miały przede wszystkim wyłączniki, takie jak w tych odkurzaczach kołyskowe, nie taki suwakowy. Nie jestem pewien, czy jeszcze wtedy był stosowany ten starego typu napis Alfa K2, ten nowszy sobie za chwilkę zobaczymy. Z roku 66 mam także ten grzejnik elektryczny ze spółdzielni Metal w Gdyni. Ten grzejnik zresztą niedługo wystąpi, czy może już wystąpił, nie pamiętam w jakiej kolejności te odcinki są na kanale, w takim filmie właśnie o małej kolekcji grzejników elektrycznych. No, w roku 66 w ofercie takiego stoiska z odkurzaczami mógł być ten odkurzacz ręczny Gamma 2. Ten jest akurat z 65 roku, ale one chyba jeszcze w 66 roku były produkowane, chociaż są dosyć rzadsze i to już był chyba koniec ich produkcji. I ten odkurzaczyk jest w odróżnieniu od tych nieprodukowany już w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, tylko w zakładach Farel w Kętrzynie. No i tak samo z zakładów Farel w Kętrzynie pochodzi ten dosyć rzadki odkurzacz Farel typ 602. Jest o nim oddzielny filmik na kanale. Ten pochodzi także z roku 1965. W 1966 mógł jeszcze być w ofercie takich stoisk z odkurzaczami. Także tak mniej więcej pewnie wyglądałoby stoisko w 1966 roku. Zaraz zobaczymy, jak mogłoby wyglądać ewentualnie w kolejnych latach, a zwłaszcza w roku 1969, kiedy ten odkurzacz był sprzedawany. W 1966 roku niewątpliwie ten odkurzacz na tle tych pozostałych robił takie, powiedziałbym, dosyć nowoczesne wrażenie. W roku 67 nasz Elektor z 66, ewentualnie jeszcze ta Alfa 2 z 66
66 roku, akurat modelu Alfy 2 z 67 nie mam, pewnie byłby już tutaj inny napis na niej. No i w 67 roku by się pojawił na stoisku taki odkurzacz Alfa K2, to jest właśnie model z roku 1967, przepraszam tutaj ze współczesnym wyłącznikiem, ale wymienimy, mam taki wyłącznik dokładnie taki jak w Elektorze, czy jak tutaj w Alfie 2, nawiasem mówiąc, tutaj też jest do wymiany. No w każdym razie pojawia się już taki odkurzacz Alfa 2. Z 67 roku mam na przykład jeszcze taką suszarkę Fema SR2, jeszcze z zakładów Eltra w Bydgoszczy, nie z kętrzyńskiego Farelu. Także no takie mniej więcej odkurzacze byłyby w ofercie w 67 roku. Ten byłby troszeczkę nowszy, a z 68 roku, szczerze mówiąc, chyba nie mam w ogóle żadnego modelu odkurzacza, a zobaczmy, jakby to mogło wyglądać w 69, kiedy ten odkurzacz w marcu był sprzedany. No i przychodzi rok 1969, tutaj na razie zostawiłem ten odkurzacz Alfa K2 z 67, bo akurat nie mam z 68 i 69 roku, ale zakładam, że te odkurzacze wyglądałyby bardzo podobnie do tego. Tutaj mam odkurzacz Alfa 2 z 1969 roku, akurat już z takimi plastikowymi, białymi pokrywami, z innym napisem niż na tym poprzednim, który tutaj widzieliśmy. No mam oczywiście nasz odkurzacz Elektor, który jeszcze w marcu 1969 roku stał na stoisku w domu, w spółdzielczym domu handlowym Koszyki w Warszawie. No ale jest tutaj też duża zmiana, bo 69 rok to już powinny być w ofercie odkurzacze takie jak ręczny Zelmer 01. No przepraszam, ten akurat pochodzi z 1970 roku, ale w 69 już taki model jeszcze z silnikami z NRD powinien być dostępny i wydaje mi się, że w 69 roku powinien już ewentualnie być dostępny ten nowy odkurzacz Zelmer 03. Ten też, przepraszam, pochodzi z 72 roku. Te wcześniejsze modele miałyby tutaj napis lakierowany, nie naklejany, tak jak w tym przypadku tego odkurzacza na obudowie, no ale zewnętrznie byłyby dosyć podobne do tego odkurzacza. No i tutaj jak widać już ten nasz Elektor z 66 roku no stracił na nowoczesności, bo jednak pojawiły się te nowsze modele. No ten ręczny mały, ale ten podłogowy duży odkurzacz, który, no myślę, że jeżeli ktoś chciał kupić taki najnowszy dostępny na rynku model, to pewnie sięgnąłby raczej po taki odkurzacz. Elektory już wtedy pod koniec lat 60. no jednak wychodziły z użycia, wychodziły z mody, już nie były tym nowoczesnym odkurzaczem jak w 66, 7 czy 8 roku. Także no wcale nie jest wykluczone w ogóle, że ten nasz Elektor był kupiony na tym stoisku, ewentualnie na jakiejś przecenie, bo pewnie najdroższe, najmodniejsze były wtedy te odkurzacze. Tutaj jest nawet cena 1100 zł, czyli o 100 zł więcej od tego Elektora, a ciekawe ile kosztował wtedy ten odkurzaczek, chyba 900 zł. Tak, 900 zł, czyli był o 100 zł tańszy od tych odkurzaczy. Alfa 2 kosztowała 950 zł, a ta Alfa K2, ale z 67 roku kosztowała 1150 zł. Słuchajcie, czyli był to no praktycznie najdroższy odkurzacz. Ten 1100 kosztował, tak, tak. Czyli ta Alfa K2 była z nich wszystkich, zwłaszcza w 67 roku, właściwie najdroższym odkurzaczem. No dobra, to jest właściwie wszystko, co mogłem Wam pokazać. Także no myślę, że jeżeli byśmy takie stoisko właśnie w marcu 69 roku w spółdzielczym domu handlowym Koszyki przy ulicy Koszykowej w Warszawie odwiedzili, no to jest szansa, że takie odkurzacze byśmy mniej więcej na tym stoisku zobaczyli, o ile w ogóle oczywiście byłyby wtedy dostępne. Chciałbym jeszcze na koniec troszeczkę zadbać o ten oryginalny karton od odkurzacza Elektor, bo jak widzicie tutaj niektóre naklejki już odchodzą, ta fajna taśma z napisem Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego też już odpada. Ja wziąłem sobie tutaj klej, spróbuję troszeczkę popodklejać te niektóre fragmenty i zaraz Wam pokażę, jak to wyszło, i spróbuję też ten karton włożyć w troszeczkę większe opakowanie, żeby on był jednak chroniony podczas przechowywania czy podczas transportu. To jest też jednak fajna, cenna, rzadka rzecz i warto o ten kartonik zadbać. Karton teraz wysycha po klejeniu, zaraz go sobie zobaczymy, a ja tymczasem chciałem Was zaprosić na test tego odkurzacza w praktyce.
pójdziemy do mnie do domu i poodkurzamy trochę dosyć już brudny dywan w jednym z pokoi. Jestem już z powrotem w warsztacie. Przyznaję, że odkurzacz poradził sobie zupełnie nieźle, a ten dywan u mnie w domu to było duże wyzwanie nie tylko dla starych odkurzaczy, ale dla odkurzaczy w ogóle, bo on jest dosyć mocno pokryty psimi kudłami. Przyznaję, że pewnie gdybym odkurzał go moim warsztatowym kercherem, który zwykle na co dzień używam, to jednak byłby on wydajniejszy i pewnie szybciej bym odkurzył, ale elektorem poszło też całkiem nieźle. Zaraz zajrzymy do worka na kurz, zobaczymy, co udało mi się w ciągu tych paru minut odkurzyć. Nawiasem mówiąc, jak montowałem tę końcówkę na wylocie powietrza, to zauważyłem, że tutaj w środku też są fragmenty tego zniszczonego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Po prostu musiało to razem z wylatującym powietrzem częściowo wylecieć na zewnątrz. No, czyli ktoś musiał się nawet pewnie troszkę przestraszyć, jak ten kondensator wybuchł czy wystrzelił podczas odkurzania. No i pewnie właśnie było to ostatnie odkurzanie tym odkurzaczem, zanim trafił do szafy, a później tutaj do nas do warsztatu. Ok, zajrzę, przepraszam, postawię na chwileczkę pionowo i zajrzymy tutaj do worka. O kurczę! Przyznaję, że tego się, zobaczcie, przyznaję, że tego się naprawdę nie spodziewałem, bo ja naprawdę długo nie odkurzałem u mnie w domu. No, muszę się jednak wziąć troszkę za stan czystości moich dywanów, ale tak jak powiedziałem, jest to naprawdę niezłe wyzwanie dla odkurzaczy. Dobra, idę wytrzepać ten worek i troszkę go odkurzyć, bo jak widać, trochę tutaj narozrabiałem. Już wróciłem z wytrzepanym workiem, zobaczcie, znowu jest ładnie czysty. No, przyznaję, że mnie to trochę zaskoczyło, bo przecież nie odkurzałem wcale długo i teraz tak sobie myślę, czasem słyszę takie głosy czy komentarze pod filmami o tych starych odkurzaczach, o Zelmerach czy innych, a bo to był taki złom z PRL-u i takie rozpylacze kurzu i to one właściwie połowę tego, co wciągnęły, to wyrzucały wylotem powietrza. No, jak widać, wcale nie, bo nawet krótkie odkurzanie przyniosło naprawdę porządny efekt. Ok, odkurzaczyk jest ponownie czysty, ja nawet tę szczotkę też troszeczkę wyczyściłem i tutaj te rury w środku, także nie powinno już tutaj być śladów naszego eksperymentu, ale bardzo się cieszę, że okazało się, że takim elektorem można naprawdę bardzo porządnie w domu poodkurzać, a ja nawiasem mówiąc zaraz wezmę jakiś inny odkurzacz, już nie będę tego elektora męczył i zaraz ten dywan jeszcze raz porządnie we wszystkich zakamarkach poodkurzam. Tutaj chciałem wam pokazać karton od tego odkurzacza, który już jest w większości posklejany. Tutaj podoklejałem tę odpadającą taśmę, kilka innych miejsc i przede wszystkim włożyłem ten mniejszy karton w taki większy, który go zabezpiecza. Tutaj jest jeszcze dodatkowo usztywniony po bokach, także nadaje mu kształt. Myślę, że w ten sposób zarówno to jeszcze od góry też go obłożę, zarówno do transportu, jak i potem do przechowywania. Ten odkurzacz w tym kartonie oryginalnym i w tym ochronnym kartonie zewnętrznym powinien być tutaj już bezpieczny, także możemy to wszystko ponownie spakować. Przede wszystkim wkładam do kartonu nasz odkurzacz, ja go jeszcze wytarłem przed spakowaniem. Tutaj z boku przewód zasilający. O, może w ten sposób. Teraz wkładam akcesoria, tutaj te dwie rury. Elastyczny wąż. Duża ssawka. Mniejsze ssawki. Ssawka szczelinowa ze szczotką i ta końcóweczka na wylot powietrza.
No i tutaj jeszcze instrukcja obsługi i karta gwarancyjna do tego odkurzacza. Zaraz włożę je też w takie tekturowe okładzinki do koperty, tylko powiem Wam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem. Jak odkurzałem tym odkurzaczem, to pomyślałem sobie, że trzeba to robić stylowo, tak jak prezentuje tutaj pani na okładce instrukcji obsługi. No i próbowałem przyjąć odpowiednią pozę, aczkolwiek przyznaję, że w tej pozycji trochę niewygodnie się odkurzało, no ale przynajmniej mam pamiątkowe zdjęcie. Także instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną pakuję tutaj pomiędzy te tekturowe okładzinki. Wszystko to wkładam do koperty. O, i kopertę wkładam tutaj do opakowania razem z naszym odkurzaczem. Aha, i tutaj jeszcze byłbym zapomniał, że jest przecież jeszcze oryginalny papier pakowy, szary papier, w który zapakowane były te akcesoria. Ja już je włożyłem, to może po prostu ten papier tutaj ładnie położę na wierzchu. O, w ten sposób będzie on jeszcze odrobinę chronił ten odkurzacz. I mogę teraz wszystko to zamykać. No a na koniec pozostało mi jeszcze tylko bardzo Wam podziękować za ten wspólny odcinek, czy właściwie dwa wspólne odcinki z odkurzaczem Elector z 1966 roku. Ten odkurzacz, który oglądaliśmy, jest już schowany tutaj w kartonie, ale postawiłem na koniec jeszcze inny model odkurzacza Elector z 1964 roku, który pojawił się też na początku pierwszego odcinka. Ja jestem bardzo zadowolony z tego odkurzacza. Jeszcze raz bardzo dziękuję Jackowi za możliwość dokonania przeglądu tego odkurzacza. Też malutką naprawę zrobiliśmy, która polegała po prostu na wycięciu wadliwego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Odkurzacz myślę, że całkiem porządnie działa. Jak widzieliście, udało się nim nawet w krótkim czasie dość porządnie odkurzyć bardzo brudny psi, w cudzysłowie, dywan u mnie w pokoju. Także odkurzacz jest już ma zasłużony odpoczynek. W tym kartonie mam nadzieję, że bez szwanku wróci do właściciela, a ja mam też nadzieję, że uda nam się tutaj na kanale jeszcze kolejne odkurzacze tego typu, odkurzacze Elector, obejrzeć. Ten był ciekawy, bo na podstawie instrukcji obsługi, czy właściwie karty gwarancyjnej, udało nam się zrekonstruować niewielką część tego odkurzacza, który wyprodukowany został wprawdzie w 1966 roku, ale potem z jakiegoś powodu długo leżał w magazynie i sprzedany dopiero został 8 marca, czyli na Dzień Kobiet 1969 roku w warszawskiej hali Koszyki, w tak zwanym spółdzielczym domu handlowym. Prawdopodobnie wtedy już nie obowiązywała gwarancja na ten odkurzacz, być może był nawet sprzedany w ramach jakiejś wyprzedaży czy przeceny. No i tak jak widzieliśmy, pewnie dosyć szybko ten odkurzacz się zepsuł i ktoś zamiast oddać go do w sumie prostej naprawy, odłożył go gdzieś do pawlacza, do szafy, do piwnicy i odkurzacz przeleżał w takim dość nienaruszonym stanie do naszych czasów i dzięki temu mieliśmy chyba, w każdym razie ja miałem dużą przyjemność z możliwości obejrzenia tego odkurzacza. Nie przedłużam, bardzo Wam dziękuję, spotykamy się niedługo przy przeglądzie jakichś kolejnych starych urządzeń. Bardzo prawdopodobne, że przy przeglądzie starego odkurzacza Electrolux 5 jeszcze z lat 1920. Cześć i do zobaczenia. No i ssawka szczelinowa służy do szczotka szczelinowa służy do odkurzania członów grzejnikowych. Czyli, o, tutaj założyłem już kostkę przyłączeniową. Jeszcze raz. Mam już odkurzacz poziomo. Jeszcze raz. Mam już odkurzacz ustawiony pionowo tutaj w środku.